Drodzy słuchacze, oto historia jednego z najsłynniejszych pojedynków sądowych w dziejach średniowiecznej Europy. Starcie między Jeanem de Carouge a Jacquesem Legris to wydarzenie, które rozegrało się 29 grudnia 1386 roku, stało się symbolem średniowiecznej sprawiedliwości i honoru. Co było przyczyną tego sporu? Kto wyszedł z niego zwycięsko? Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania tej fascynującej i tragicznej historii. Jean de Carouge IV urodził się w latach 30. XIV wieku w Normandii. Był doświadczonym rycerzem, który służył jako wasal hrabiego Pierre'a de Lassaume. Znany był z odwagi, ale i porywczości. W 1377 roku Jean de Carouge został dotknięty ogromną tragedią. Jego pierwszą żonę i jedynego syna zabrała czarna śmierć. Po śmierci pierwszej żony i syna poślubił Marguerite de Thibouville, córkę szlachcica Roberta de Thibouville, którego reputacja była kontrowersyjna. W przeszłości sprzymierzył się z Anglikami, co mogło rzucać cień na jego rodzinę. Jacques Legris pochodził z mniej zamożnej rodziny, ale dzięki swojej inteligencji zdobył przychylność hrabiego Pierre'a de Lassaume, który uczynił go jednym ze swoich najważniejszych doradców. Był znany z elokwencji, poczucia humoru, a także z hulaszczego trybu życia. Legris szybko się wzbogacił i stał się wpływową postacią na dworze, co budziło zazdrość i frustrację Jeana de Carouge. Relacje między rycerzami zaczęły się psuć na przestrzeni lat, z kilku powodów. Spór o ziemię. Marguerite wniosła do posagu posiadłość Annule-le-Faucon, ale Jean twierdził, że jego prawa do niej zostały podważone przez Legris i hrabiego de Lassaume. Hrabia twierdził, że kupił tę ziemię od ojca Marguerite i podarował ją Legris. Carouge liczył na urząd kapitana zamku Xaimé, jednak hrabia przyznał go Legris. Legris miał łatwy dostęp do funduszy hrabiego, podczas gdy Carouge zmagał się z finansowymi trudnościami. Wszystkie te elementy sprawiły, że napięcie między nimi rosło, ale to wydarzenie z 1386 roku doprowadziły do ostatecznej konfrontacji. W styczniu 1386 roku pod nieobecność Jeana Marguerite de Carouge oskarżyła Jacques'a Legris o gwałt. Twierdziła, że Legris w towarzystwie swojego wspólnika Adama Louvela wtargnął do jej komnaty i zmusił ją do współżycia. Louvel miał mu pomóc, pilnując drzwi. Marguerite zgłosiła sprawę zaraz po powrocie męża, co w tamtych czasach było niezwykłe. Kobiety rzadko decydowały się na publiczne oskarżenie, obawiając się hańby. Jednak Carouge, wierząc żonie i widząc w tym szansę na pomszczenie dawnych urazów, postanowił dochodzić sprawiedliwości. Sprawa została początkowo rozpatrzona przez sąd hrabiego de Lassaume, który uniewinnił Legris, powołując się na brak dowodów i jego alibi. Wściekły Carouge postanowił odwołać się do króla Karola VI, domagając się rozstrzygnięcia w pojedynku sądowym. Pojedynek sądowy to jedna z form ordalii. Ordalie, czyli sądowe próby boże, były średniowiecznym sposobem rozstrzygania sporów i ustalenia winy oskarżonego. Wierzono, że Bóg nie pozwoli, by niewinna osoba cierpiała, dlatego poddawano ludzi niebezpiecznym testom, na przykład wrzucano ich do wody. Jeśli utonęli, byli niewinni. Jeśli wypłynęli, winni. Lub kazano im chwytać rozżarzone żelazo gołymi rękami. Brak ran miał oznaczać niewinność. Pojedynek sądowy był inną formą ordalii.
Strony konfliktu walczyły na śmierć i życie, a zwycięzca był uznawany za stronę mającą rację, bo to Bóg miał mu pomóc w walce. Praktyka ta stopniowo zanikała w XIII-XIV wieku, gdy Kościół i świeckie sądy zaczęły odchodzić od tego rodzaju dowodzenia prawdy. Jean de Carouge złożył oficjalną petycję do króla. Niniejszym oskarżam, że w 3. tygodniu stycznia tego roku pewien Jacques Legris, Giermek, wbrew jej woli w miejscu zwanym jako Capomelli dopuścił się zbrodniczego i cielesnego czynu, obcując z moją żoną Lady Margaret Carouge. Jestem gotów udowodnić to oskarżenie swoim ciałem przeciw jego i doprowadzę do tego, że umrze lub zostanie pokonany w wyznaczonym czasie. Parlament paryski po długich obradach wyraził zgodę na pojedynek. Był to jeden z ostatnich zatwierdzonych przez państwo pojedynków sądowych. Data starcia została wyznaczona na 29 grudnia 1386 roku. Tego dnia w Paryżu zebrał się tłum szlachty, rycerzy, dworzan i zwykłych mieszkańców. Na trybunach zasiadł sam król Karol VI. Przed walką obaj rycerze złożyli przysięgę na święte relikwie, twierdząc, że mówią prawdę. Jeśli Carouge przegrałby, jego żona zostałaby spalona na stosie za fałszywe oskarżenie. Po odprawieniu ceremonii i modlitw obaj rycerze udali się do swoich pawilonów, gdzie dokonali ostatecznego przeglądu zbroi i broni. Księża wynieśli ołtarz i krucyfiks, aby żadne święte przedmioty nie pozostawały na polu walki. Arena była gotowa. Na znak marszałka Harold wydał komendę: czyńcie swoją powinność. Obaj rycerze w pełnych zbrojach z zamkniętymi przyłbicami wyszli z pawilonów i ruszyli w stronę swoich koni. Wspierani przez służących dosiedli wierzchowców uzbrojeni w kopie, miecze, topory i sztylety. Gdy marszałek dał sygnał, wyrzucając białą rękawiczkę w powietrze: niech idą! Rycerze spięli ostrogami konie i ruszyli na siebie z impetem. Pierwsze starcie z kopiami nie przyniosło rozstrzygnięcia. Obaj pozostali w siodłach. Podczas drugiego starcia już na topory Carouge stracił konia, który został trafiony ostrzem topora. W kolejnych chwilach walczyli mieczami i toporami, zadając sobie potężne ciosy, które odbijały się echem wśród zgromadzonych. W pewnym momencie Jean Carouge zdołał zrzucić Legris z konia. Obaj rycerze kontynuowali walkę pieszo, zmęczeni, ale zdeterminowani. Carouge otrzymał ciętą ranę w udo. Wydawało się, że jego przeciwnik kontroluje pojedynek. I tu nastąpił zwrot akcji. De Carouge powalił przeciwnika na ziemię i przytrzymując go zmusił do wyznania winy. Gdy Legris odmówił, de Carouge zadał ostateczny cios sztyletem, kończąc pojedynek. Umierający Legris do końca twierdził, że jest niewinny. Król ogłosił Carouge zwycięzcą, a Legris został oficjalnie uznany za winnego. Jean Carouge stał się bohaterem, a mieszkańcy Paryża oszaleli z radości. Triumfalny pochód zwycięzcy ulicami Paryża można by porównać do dzisiejszej parady triumfatora Copa de la Liga. Król wynagrodził rycerza dobrami ziemskimi, a Marguerite odzyskała honor. Niestety los naszego zwycięzcy i bohatera paryskiego tłumu nie okazał się szczęśliwy. Kilka lat później Carouge zginął w bitwie pod Nikopolis, walcząc przeciwko Turkom. Pojedynek stał się symbolem średniowiecznej sprawiedliwości i inspiracją dla późniejszych kronikarzy. Według ówczesnego prawa wynik walki stanowił ostateczny wyrok. Dowodził, że Marguerite była ofiarą, a Legris kłamcą i gwałcicielem. Mimo to sprawa nie została zapomniana.
Eric Jager, autor książki Ostatni pojedynek, zbrodnia, skandal i sąd Boży w średniowiecznej Francji, zauważył, że ten głośny proces budził kontrowersje jeszcze przez stulecia, dzieląc późniejszych historyków równie mocno jak niegdyś współczesnych Descaruszowi i Legris. W 2021 roku amerykański reżyser Ridley Scott nakręcił film Ostatni pojedynek oparty na tej historii. Czy Legris faktycznie był winny? Czy był to akt sprawiedliwości, czy osobista zemsta oparta na pomówieniu? Może uszyta grubymi nićmi zmowa małżonków? Tego nigdy się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Ta historia przetrwała wieki i nadal budzi emocje. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków.